Przemierzają świat i internet w poszukiwaniu zwierząt, o jakich nam się nie śniło. Niektórzy uważają ich za młodsze rodzeństwo Davida Attenborough. Inni podejrzewają, że polują na muminki. Na dywanik złego ojca trafili Damian i Krzysztof, stojąc za stroną zwierzątka z mozzarelli. Ludzie, którzy odkryli, co można zrobić z tą kulką, która pozostaje po wypiciu mozzarelli. Witajcie. Cześć. Cześć. Powiedzcie mi przede wszystkim, jak wam i waszym współpracownikom udaje się uchwycić zwierzęta w tak trudnych do ujęcia momentach, bo pani Sprzyr na przykład, z którą konsultowałem ten odcinek, była zachwycona zdjęciem defekującego osobnika węża Esculapa. Czujecie się czasami jak właśnie ci wspomniani młodsi bracia Davida Attenborough? To jest dopiero mądre pytanie. To są dopiero pytania. To jest, nie jest nasze pierwsze rodeo, kiedy mówimy o zwierzątkach, ale w końcu ktoś zadaje pytanie inne, a skąd się to wzięło? Wiesz co? Nasi współpracownicy mają bardzo uczciwą umowę. Róbcie co chcecie, więc wszyscy wrzucają co chcą. Byliśmy chyba dla nich na początku jakąś tam mikroinspiracją, bo te pierwsze zwierzątka, które były dziergane, coś tam wyznaczyły. Ale czy jakoś bardzo poczuwamy się, że tworzymy jakąś wielką dzięki temu społeczność? Ja wiem, robimy śmieszne rzeczy, ludzie robią jeszcze śmieszniejsze wokół nas, więc dajemy im na to przestrzeń w sumie w tym momencie. Tak, wydaje mi się, że ci ludzie, którzy tworzą to wszystko z nami, bardziej się czują społecznością bez nas niż z nami. Tak. Że to stworzyło się wokół tej strony, a nie jakby dzięki nam. Nie robiliśmy żadnych ruchów w kierunku stworzenia 50-paro już teraz tysięcznej społeczności gdzieś tam na fejsie, tylko po prostu wrzucaliśmy swoje rzeczy. No i pojawiało się coraz więcej osób, które stwierdziły, że to jest w sumie całkiem niezły fan, żeby coś takiego robić. I robią to razem z nami teraz. No dobrze, zabawa zabawą. Strona wzbudza wiele radości, ale niektórzy zadają sobie takie uczciwe pytanie, czy aby na pewno to wszystko jest etyczne. No wiecie, przecież jakby na to nie patrzeć, nie wiemy, co się dzieje z tymi pupilami po tym, jak już zapozują, więc muszę was spytać, one trafiają na wolność? Tak? To jest informacja, w takim razie research był niedokładny. Taka informacja padła dwukrotnie pod postami. Pierwszy raz 4 lata temu, jakoś coś takiego, a drugie gdzieś tam w przestrzeni ostatniego roku. Zwierzątka są humanitarnie wypuszczane na wolność, organizujemy zrzutki, żeby wypuścić je tam, gdzie powinny się znaleźć. No dobrze, ale wiesz, nie ma żadnych zdjęć naturalnej scenerii. Dlaczego? Był YouTube, tam się odbywały naturalne scenerie. To jest YouTube, to nie jest zdjęcie, wiesz, my tu czekamy na... Fair, ruchome obrazki. Musicie nam uwierzyć na słowo. Oj, no tak, wiesz, z tą wiarą. No to może skoro mówicie o tym, że tu wypuszczacie, to jak z kwestiami bezpieczeństwa, no bo kiedyś mieliście na zdjęciu kleszcza, wyglądał na dość najedzonego, więc pytanie się rodzi, czy to nie wy byliście jego ofiarami? Jak kiedyś przenosiłeś żabę na drugą stronę ulicy, to zastanawiałeś się, czy to jest ta właściwa strona ulicy, czy ona za chwilę nie wpadnie z powrotem pod samochód? Nigdy nie przenosiłem żaby, wiesz co, teraz wyjdę na nieczułego, ale nie było takiego zdarzenia w moim życiu, wiesz? Cóż, akurat tutaj nas przynajmniej w Wybronie duża część z tego, co jest prezentowane teraz na Peju, to są przede wszystkim zdjęcia, współpracownicy, jak to nazwałeś na początku, duża nazwa, hobbyści prędzej. Co oni zrobią z tymi zwierzątkami? Cóż, to ich historia. To, co robiliśmy z naszymi zwierzątkami, zostaje już za kurtyną. No dobrze, ale to gdzie znajdujecie te zwierzątka, te okazy, gdzie one są? Najczęściej same przychodzą. Możesz nie uwierzyć, ale one się po prostu zjawiają w kuchni. Same. Coś ci nie wierzę, tutaj drugiego rozmówcę sprawdzę, bo tak się podejrzanie uśmiecha. Ja się uśmiecham, bo to jest więcej niż jedna kuchnia. Robiliśmy też zwierzęta na konwentach, robiliśmy nawet warsztaty, na które robiliśmy otwarte zaproszenie. Zaraz. Robiliście, to zaraz wy je tworzycie, wy się bawicie w Boga, to jest jakaś wyspa doktora Moreau. Bardzo przepraszam, ja myślałem, że one przychodzą same. Przychodzą same, ale to, żeby zaistniały w mediach, to jest już twór. Coś mam wrażenie, że tu jakaś zabawa w Boga naprawdę jest. Na pewno. Kto stworzył Benedicta Cumberbatcha na przykład? Można powiedzieć, że sam się stworzył, a może reżyserzy go stworzyli, a może scenarzyści. No to jest, widzisz?
Dobre pytanie, dobra odpowiedź. No ale skoro tak powiem, lubicie się właśnie bawić, bo to takie podejrzenia i takie teksty też słyszałem, że lubicie właśnie bawić w Boga i że to wy tworzycie te zwierzęta już tak per se. No to nie wiem, może rozważaliście kiedyś taki obywatelski projekt zastąpienia na przykład części lekcji religii takimi zajęciami praktycznymi stworzenia mozzarellofauny? Czemu religii? Czemu religii? No, ponieważ mówię o kreacji. Stąd wiesz, zastąpienie części tych, którzy by chcieli też być kreatorami. A propos, że bawimy się w Boga, czaisz? No dobra, jest to jakieś połączenie myślowe. Nie, bo nie często byłem na takich zajęciach, więc co ja tam będę się udzielał, tym bardziej z moim... Teraz będę uważał na słowa. Serowym zgrupowaniem. Pięknie to zabrzmiało. No to z innej strony, a nie wiem, macie jakąś kostę na przykład z latającym potworem spaghetti i jego ekipą? Bo tam inny ser wchodzi w tym momencie w rachubę. Nie, ale kiedyś mieliśmy potencjalne zaognienie relacji z pewnymi ogórkami. O! Ciekawe, czy znasz tę historię. Nie znam, przyznaję. Czy zrobiłeś to połączenie? Nie, tu nie, rozwincie. Jest jedna firma spożywcza, która w bardzo dziwnie zbiegłym momencie, kiedy zwierzątka mozzarellowe zyskiwały trochę więcej pogłosu, ruszyła z kampanią zwierzątek z ogórków. I wielokrotnie byliśmy oznaczani pod ich postami. Informowani o tym przez naszych, jak to nazwałeś, współpracowników, że czy to przypadkiem nie doszło do jakiejś inspiracji? A że wcześniej pisaliśmy o współpracy z dość zbieżnymi firmami, no to powiedzmy, że nie wznawialiśmy kontaktu. Dobrze, no to nie wiem jak... Nie w jednym produkcie spożywczym zwierzę tkwi. Jak to mówią filozofowie. Dobrze, rozumiem, a nie wiem jaki jest wasz stosunek do mozzarelli light? Nie fatrzejmujemy, ale jak ktoś woli, to spoko. Dobrze, no to powiem tak, będziecie dawkowo odpisywać, to będzie trudniej. To nie wiem, to może wróćmy znowu do tej etyki. No, z tych małych kulek z mozzarelli mają wyrosnąć duże mozzarelki. Nie macie na przykład moralnych oporów, by je odrywać od rodzin? Tych małych kulek mozzarelli. W sumie cześć Banderas. W sumie one zazwyczaj do nas nie trafiały. Zazwyczaj te większe już, dorodne. To akurat prawda, bo te mniejsze to tylko jeżeli... Raczej chyba zdarzyło, że brały udział w tym wszystkim. A to i tak w zestawie, więc raczej z rodziną już były. Tak. Więc ciężko mi powiedzieć, jak to się liczy. Bo rzeczywiście pojawiały się też obrazki, zdjęcia, grafy z tymi mniejszymi, ale to już właśnie zewnętrzni dostawcy je pokazywali. Tak, nam się chyba raz zdarzyło sfeaturować te mniejsze kulki na fanpage'u. No. Duże są bardziej etyczne. Jeżeli to jest odpowiedź, tak podsumowując. Bardziej mogą o sobie decydować, czym się chcą stać. Czym przychodzą. Tak, czym przychodzą. Narracja spójna. Dobrze, okej. Czyli jednak ta etyczna strona jest waszą mocną. No, nie powinno to dziwić, patrząc jakie mniej więcej uczelnie kończyliście. No ale to wróćmy tak do tego, co powiedzieliście, że już wielokrotnie was wypytywano o jedną rzecz. To jak to się wszystko zaczęło? To jakiś sylwestrowy pomysł był, bo nie wszyscy muszą wiedzieć. Cóż. Od Sylwestra była całkiem niedaleko, bo to była połowa stycznia. Coś takiego, połowa stycznia, początek lutego, coś takiego. Ale cokolwiek takiego, nie? Gdzieś tam... Może być. Czy jednak był research? Generalnie historia była taka, że chcieliśmy się spotkać z Krzysztofem. No i była zapowiedź w Krzysztofie. Kup kulkę mozzarelli. Damian, po co ci jest kulka mozzarelli? Bo byliśmy umówieni w towarzyskich okolicznościach, że tak powiem. Po co ci jest kulka mozzarelli? To dosyć nietypowa sprawa, raczej jak spotykasz się ze znajomymi na piwo czy na cokolwiek innego, to nie jest elementem jakby wystroju stołu, nie? Kup chipsy, kup żelki, kup orzeszki. Tak, Chińczyka złap po drodze, cokolwiek. Mam na myśli tu oczywiście jedzenie.
chińskie. A oczywiście, o nic innego bym nie podejrzewał. No. W Lublinie. No i cóż, no i tak się zaczął projekt, nie? Tej nocy przyszły do nas pierwsze zwierzątka, a sam pomysł wziął się z tego, jak kiedyś swojej partnerce w chorobie musiałem sprezentować takie zwierzątka jako jedyne, co była w stanie przyjąć tego dnia. No i co? Zrobiliśmy peja, wrzuciliśmy parę zwierzątek i widzieliśmy, jak to idiotycznie rośnie. Nawet niewiele musieliśmy robić, bo w pewnym momencie mieliśmy jakiś tam zestaw swoich zwierzątek, tych powiedzmy wersji alfa, tych początkowych, które wstawialiśmy i one tam sobie istniały, ale potem przychodziło coraz więcej próśb, a wstawcie, nie wiem, żuka, wstawcie żyrafę, wstawcie szczura, cokolwiek. I tego się mnożyło, więc nawet nie musieliśmy za bardzo myśleć. To tak sobie eskalowało, rosło jak taka lawina śnieżna, spadało z tymi wszystkimi pomysłami i innymi białymi tworami. Co jakiś czas zbieraliśmy sobie listę tych próśb, jakie dzieła jakby mają trafić na tego peja i spotykaliśmy się znowu i tworzyliśmy te ujęcia, które potem znajdowały się na stronie. Nie? Z czasem zaczęły się kończyć atlasy dla dzieci. Więc przestawaliśmy. Potem po roku na przykład znowu nam się chciało, to znowu coś robiliśmy. Potem jak się nam nie chciało, to znowu nie robiliśmy. I tak jak wpadał jakiś pomysł, to się robiło, jak nie, to nie. I za każdym razem ta formuła była troszeczkę inna. Bo te pierwsze zwierzaki, no to są faza alfa. W sensie takie, 17 lat. No, takie najbardziej raw zwierzaczki. Rzeczywiście chyba te najbardziej abstrakcyjne. Potem szły serie komiksowe albo serie memiczne. No a teraz tak naprawdę my niewiele robimy. W tym, co się teraz stało podczas tego zrywu całego mozzarellowego, to jest to, że przypomniałem sobie, że mamy ten fanpage, spojrzałem na wiadomości, parę osób podesłało swoje twory, no to się powrzucało i nagle zrobiła się lawina, nie? Jedna osoba w necie powiedziała coś, druga osoba powiedziała coś. To nie jest tak, że jakoś bardzo to urosło, bo już wtedy i tak to było z 40 000, coś takiego. Przed tym wybuchem z końca zeszłego roku mieliśmy 27 chyba. No to może jest tak, coś koło to teraz 30. jesteśmy razy 2, nie? No, coś takiego. To rzeczywiście teraz to był mocny boost, ale tak naprawdę my nic tam nie zrobiliśmy, my tylko wstawialiśmy to, co ludzie wtedy nam dawali. I dlatego tam też ten koncept jest trochę inny, bo pojawia się więcej przedmiotów wokół. To znaczy i tego, że to nie są zazwyczaj same zwierzątka, tylko jakieś krajobrazy czy coś tam. Albo scenki. Tak, ale też pojawiają się inne produkty, na przykład jakieś pomidorki, ogórki i coś tam. No, w naszych tworach tego nie ma. Jesteśmy czyści. Bardzo często się też pojawia jakieś zamieszanie, czy może niejasność, że w niektórych zdjęciach, które są przysyłane przez fanów czy przez współtwórców, zawieramy zawsze imię tego twórcy. I bardzo dużo osób, które na ten fanpage trafiają, myślało, że my nadajemy imiona tym zwierzętom. I pisał na przykład, nie wiem, jakiś Oskar pisał, tutaj wysyłam wam zdjęcie, nie wiem, gołębia, nazwijcie go Kuba. Nie, to nie tak działa. Ty jesteś Oskar, więc to będzie gołąb Oskar. Ale odkąd przypiąłem wiadomość, jak to działa, to już trudno Kuba. Jest gołąb Oskar Kuba, albo gołąb Kuba Oskar, w jakiejkolwiek kolejności. Trudno. Sam sobie to zrobiłeś, Kuba Oskar. A to jak myślicie, co w ogóle stoi za sukcesem tej strony? Bo tak jak przed chwilą to zwróciliście uwagę, no dostajecie tak nagłego boosta dostaliście w tamtym roku. Multum ludzi przyszło, no skąd to zainteresowanie? To pierwsze oryginalne, to podejrzewam, że to była po prostu sesja egzaminacyjna, bo to było jakoś mniej więcej w okolicach sesji zimowej, a im więcej trzeba się uczyć, tym więcej głupot ludzie skrolują w internecie. Plus parę osób rzeczywiście dużych fanpage'ów gdzieś tam nas poleciło, nie? Że patrzcie jakie śmieszne, wycinają zwierzątkę, że pokazują zwierzątka. Wycinają, że w kadrze. Ja właśnie tak czekam, bo to tak byliście agresywnie nastawieni do tej zabawy w Boga, to znowu wychodzi. No ale co do wycinania, no to też macie taką manierę, że z nazwy też wycięliście jedno Z. Tak. Nie, brakujące Z to wy. O, tak było nawet. Tak chyba było. Nie wiem, czy nadal jest, szczerze powiedziawszy, ale tak było w opisie na początku zwierzątek. Możliwe, że gdzieś tam w trakcie to wycięliśmy. Że to brakujące Z to właśnie fani, którzy z nami w to współtworzą.
No to piękne budowanie społeczności faktycznie. Szanuję takie coś. Czyli jednak budowaliśmy społeczność, cholera. Tak, kurczę. Ale zupełnie nie było tak, że wymyśliliśmy to już po tym, jak się pomyliliśmy. To nie jest ta historia. Nie, w życiu bym was nie oskarżył, coś takiego, szukałem właśnie tego drugiego dna, no przecież jakby można było się tak pomylić w sylwestrowym pomyśle. A powiedzcie mi tak, bo na pewno to niektórych może interesować, mnie i was pewnie mniej, ale czym zajmujecie się na co dzień? Chcesz pierwszy, Krzysiek? Mogę zacząć. Ja jestem inżynierem i mam swój zespół, który zajmuje się utrzymaniem jakości pracy maszyn przemysłowych, które nasza firma produkuje. Powiem dość ogólnie. I zupełnie nie jest moja praca związana z niczym twórczym, chyba że liczymy jako pracę twórczą wymyślanie rozwiązań na problemy, ale nie jest związane ze sztuką w żaden sposób. Jest zupełnie oddzielna historia. Ale zajmowałem się też przez 5 lat mniej więcej improwizacją teatralną. Mieliśmy swoją grupę w Lublinie, graliśmy po barach, scenach różnych, zagraliśmy myślę, że koło 100 spektakli takich indywidualnych. I to też się przydaje w codziennym życiu, nie tylko twórczo relacyjnym z innymi ludźmi, ale w robocie też. Dobrze. Damian? No ja chyba najprościej mówiąc uczę niderlandzkiego na różnych szczeblach edukacji w różnych miejscach, ale też jestem naukowcem, badam sobie niezależnie różne rzeczy przy jednym takim śmiesznym ośrodku. Co jeszcze takiego o mnie, co ja jeszcze robiłem w życiu? No robiłem różne konwenty, festiwale, śmieszne takie rzeczy, fantastyczne. No i dlatego na tych konwentach dawałeś nagrody, bo widziałem, że mozzarella rozdawaliście na konwentach ludziom. To akurat śmieszna sytuacja, bo to wtedy nie byłem ja. Ale powiedziałem wy, dlatego liczbę mnogą. No, poznaję na zdjęciu ludzi. A, fair, to tak. To tak, też się też tak zdarzyło. Ta mozzarella, która jakby nie została przerodzona w żadne dzieło, przez uczestników tych warsztatów została po prostu nagrodą za najbardziej kreatywny twór. Tak, bo to wtedy nie była mozzarella w formie kulek, tylko to był taki, kilowy, 2-kilowy? 3-kilowy blok. 3-kilowy blok sera i wtedy to zmieniło trochę formułę, to bardziej było jak robisz komuś zdjęcie i powstaje z tego jakaś poza, to tutaj bardziej rzeźbiłeś ją z kamienia, nie? Tak jak przychodzą na zwierzątka z tej białej mozzarelli, to tu robiliśmy ich podobizny z tej żółtej mozzarelli, nie? Bo jest trochę twardsza. Jest trochę twardsza, tak. Nieprzypadkowo pytam was, wiecie, o to, czym się zajmujecie, bo chciałem dowiedzieć się, jaki macie podział ról na stronie, no bo jednak jedna osoba brzmi na taką bardziej zajmującą się pracą konkretną, druga, pan badacz, mógłby odpowiadać za poczucie humoru, no bo jakby na to nie patrzeć, Holendrzy akurat z tego specyficznego poczucia humoru słyną, bo no pamiętam taką historię, że nawet Belgowie potrafili to docenić, kiedy Holendrzy wyszli z projektem, żeby czarnego Piotrusia, tego, który jest pomocnikiem Mikołaja, przerobić na białego, produkując go z białej czekolady. Więc tak chciałem spytać, czy macie jakiś podział ról związany ze swoim wykształceniem, ze swoimi zajęciami, czy taki to jest flow i płyniecie sobie po prostu z prądem, jak wam wyjdzie? Raczej sobie płyniemy tak naprawdę. Ja trochę bardziej teraz przejąłem rolę odpisywania ludziom, bo mam na to więcej czasu fizycznie. Krzysiek trochę bardziej z tymi aspektami graficznymi się wcześniej zajmował, zwłaszcza jak bawiliśmy się w YouTube przez chwilę. Tak, kleiłem te filmy, robiłem logo. Jakieś graficzki, koszulki, no takie pierdoły. Planowanie postów i tak dalej. To bardziej a tutaj jak jest mniej czasu u jednego, to drugi robi to, co jest do zrobienia. Jak się pojawia jakiś pomysł, chociaż ostatnio nie pojawiał się za bardzo, no nie, jakaś nowość, to już nie na razie. Kto wie. No, kto wie, ale no, tak czy siak raczej super podziału nie mamy, zwłaszcza, że no, też nie traktujemy tego fanpage'a jako czegoś, nie wiem, super ważnego w naszym życiu. W sensie to jest jakieś fajne dokonanie i zawsze śmiesznie ubolewam, że więcej ludzi prawdopodobnie kojarzy mnie z tego fanpage'a niż z moich badań naukowych. No ale cóż, no robimy jak nam się zechce, jak nam się nie chce, to nie robimy, bez jakichś większych tutaj organizacji, spinek. To też zresztą widać po częstotliwości wrzucania postów na stronę. Nie? Czasem o 23, jak skończę grać w Marvelki. Tak, na początku jak było tego dużo i było rzeczywiście co wrzucać,
i było dużo oryginalnych jakby ujęć, no, trzymajmy się tego nazewnictwa, to było łatwiej, bo ile różnie wyglądających małych ptaków z mozzarelli można przedstawić, żeby nadal to nie było wrzucanie tego samego zdjęcia, nie? Tak samo jak masz małe rybki, no to wrzucisz dwie, nazwiesz je inaczej, ale trzecia już będzie podejrzana trochę. Parę razy nawet się z tym bawiliśmy, że wrzucaliśmy jakieś odbicia lustrzane, czy w negatywie rzeczy. Nawet to łapało jako śmieszne, ale ile można. Tak, póki były pomysły i to jakoś leciało, to w miarę regularnie się spotykaliśmy, żeby narobić kontentu, ustawiać kontentu na następny, nie wiem, miesiąc, czy czasem dłużej. Ale przestało nam się chcieć i przestaliśmy to robić. Potem był COVID i były memy przez chwilę, Tak. Potem znowu nie było nic, potem ktoś sobie przypomniał, to coś nam wysłał, to wrzuciliśmy. No i tak na takim live supporcie to było przez większość okresu istnienia tej strony chyba, bo w 17 roku tak zaczęliśmy to. W 18 jeszcze się działo pewnie, w 19, 20 już było pewnie sucho i potem to były jakieś pojedyncze rzeczy, które wrzucaliśmy, głównie takie, które nam wysłano i dopiero ostatni jest wybuch od pół roku mniej więcej. No on też już przygasł, nie? Wcześniej jak rzeczywiście tam przychodziły nam zwierzątka po sztuk, nie wiem, 10 dziennie, 15 dziennie, ja patrzyłem na tę skrzynkę, Chryste, ludzie, naprawdę, tyle sera. Na teraz to jest dobrze, jak jest jedna na tydzień. Wiesz co, bo powiedzieliście przed chwilą o sklepie, no i sklepem zajmuje się Krzysztof, to może wyjaśnij mi, skąd słabość do myszojelenia, bo tutaj nie chciałem się doszukiwać tego, oddaję ci mikrofon. To korzystaliśmy z fali po prostu. To były czasy piosenki i wysypu różnych wersji tego szmema, więc korzystając z tego, że to się nałożyło z COVID-em i koniecznością noszenia masek i pomysłem, żeby zrobić w ogóle sklep, to zrobiliśmy też myszojelenia i nanieśliśmy go na różne elementy, które można w tym sklepie nabyć. W sumie nawet tam ktoś to kupił. Tak, jeden gość do nas pisał chyba tydzień przed świętami Bożego Narodzenia, czy zdążał mu dojść 2 koszulki, bo chciał dla dziewczyny kupić na prezent. No i pięknie. Ale tak. Ale total to się sprzedało, nie wiem, z 10 sztuk może tych koszulek. Może. No, nie wiem, planujecie jakieś Czego poszerzenie? nasze, nie? Planujecie poszerzenie asortymentu sklepu, no na przykład o żywe zwierzęta? To żywe zwierzęta. Chyba sklep na to nie pozwala. Bo to drukarnia w sumie jest. Nie wiem, czy można drukować zwierzęta. Znaczy, No, skoro wierzymy, że figurki pewnie tak. wasze zwierzęta są żywe i przychodzą do was, no to nie musimy się tylko obawiać inspekcji, weterynaryjnej i wystarczy mieć zgodę, no. Znaczy sanepid chyba też musiałby w tym ręce maczać. Tak czy siak. Bo to ser. Musiałyby mieć badania zrobione, żeby żadnych chorób nie przenosić. To nie jest takie proste. Ostrzeżenie o laktozie. Mozzarella ma laktozę? Ma laktozę. No ma. Ma laktozę. Znaczy jest też bez laktozy, ale jest. generalnie ma laktozę. Potem ktoś chce mocno utulić i będzie miał nieprzyjemności, nie? No tak, no jak z kocim futrem. Nie no, pytam, bo wiesz, no nie wszyscy mają to szczęście, że do nich te zwierzęta przychodzą, no więc jakby ktoś chciał mieć w domu, to oferujecie coś? Ale jak widać, tych ludzi jest całkiem sporo, nie? Ale dlatego ostatnio nawet była akcja rozdawania niealergicznych węży. Tak, zrobiliśmy z masy plastycznej jakiś czas temu. Taki podobny, nie pamiętam, to się Fimo? Może i Fimo. Nie pamiętam. W każdym razie zrobiliśmy z tej masy chyba około 30 zaskrońców. Jako że zaskroniec jest w logo i jakby najczęściej się na niego powołujemy z jakiegoś powodu. To zrobiliśmy tych zaskrońców trochę. No i jeszcze trochę zostało. Chcesz zaskrońca? O, oczywiście, no zawsze. Ty podasz adres, to ci podeślemy jednego pięknego zaskrońca. Dobra, trzymam cię za słowo. A tak mówimy... Słoik jest w kuchni. A nie, bo to i tak przecież będzie. Czy to będzie z kamerą, czy nie? Chociaż tak czy siak pokażemy. Idź po te zaskrońce. Spokojnie, dołączymy zdjęcie później, a powiedz mi może w takim wypadku, czekając na tego naszego zaskrońca, aż tu dotrze, z jakiego zwierzęcia, tak technicznie rzecz biorąc, jest ta cała mozzarella? Z jakiego zwierzęcia jest cała mozzarella? Ale Tak, mozzarella jest z serem.
A nawet z opakowania. Pokaż. O kurczę. Jakiś młody okaz, ale jest naprawdę piękne, piękne. Będę prosił o fotografię. Podpisany. Sygnowany na dole. Kurczę. Zyzymy, czyli zwierzątka z mozzarelli, 25 rok. Mamy tego cały słoik. No dobra, ten słoik, faktycznie teraz mi zaimponowaliście. To punkt dla was. Ten słoik to jest coś, to jest dobra. Słoik będzie. Pytam dlatego, z jakiego zwierzęcia jest mozzarella, bo tutaj jest pytanie, które konsultowałem właśnie ze wspomnianą panią z Przyry. No bo wszyscy wiemy, że teoretycznie to mleko jest bawole po kolei i skoro pochodzi od zwierzęcia, to czy nie myśleliście kiedyś o alternatywnej wersji strony, by robić mozzarellę ze zwierząt? I to jest tak pytanie od wspomnianej pani z Przyry, czyli tu macie od fachowca, którego to zainteresowało w waszej stronie. Mozzarella ze zwierząt, ale to chyba musielibyśmy trochę się pobić z Finami? Bo muminki? Tak, znamy historię? Mięso muminka? Tak, tak? Tak, no. W zapowiedzi ja nie mówiłem, wiem, ja nie jestem z Finlandii i nie roszczę sobie praw, żeby... W sensie to możemy... Znam jednego Fina, mogę mu zaproponować, bo chyba jako nie Fin nie mam prawa założyć takiego paja, tak mi się wydaje. Ale możemy franczyzę zrobić. Możemy zrobić współpracę, tak. Tylko potrzebujemy Fina, który będzie spokojniejszy. Ogarniemy. Wtedy to będzie moralne. Ogarniemy jakiegoś Fina. No dobrze, ale generalnie skoro już jesteśmy przy tych muminkach, to polujecie na nie, czy nie polujecie? Nie. Czemu? Co mi muminek zrobił? Ja generalnie nie polowałem chyba nigdy na nic. Oprócz much, tak. Muchy. Ewentualnie komarów. Nie no, uściślam, bo może nie wszyscy Chyba usłyszeli. na okazję. Bo może nie wszyscy usłyszeli, bo jednak na nagraniu już sami byłem problemy, że sam przyznałeś jednak, że Finowie uważają, iż mozzarella to mięso z muminków, dlatego wolę doprecyzować, jakie macie źródła, czy to jednak sklepowa, czy żywa. Z wolnego W wybiegu. większości jest to sklepowa, podobno etycznie przygotowana. Czy Fin w tym palce maczał? Tego mi sklep z owadem nigdy nie powiedział. Wolałbym nie wiedzieć, co tam Fin maczał. Przyjmijmy, palce byłyby chyba najmniejszym problemem. No dobrze, ale ten suchar musieliście słyszeć milion razy, bo pewnie każdy wam go zadaje, czyli co z tą kulką po wypiciu mozzarelli się robi, nie? No to musi być pytanie, bo chyba by nie było rozmowy. No, zalewa się wodą z powrotem, żeby zrobić nową mozzarellę na następny dzień. Jak O, kombucha. widzisz. O, widzisz. Czyli to już jest takie później, to jest tak jak z tym kupowaniem robaków z paki. Jak się zepsują, to są nowe, tak? Czyli wy tutaj cały czas już perpetuum mobile, tak? No to piękna sprawa, nie? Tak. Dobra, z innych pytań ważnych. Czym karmić zwierzątka z mozzarelli? Bo to też zasadnicza kwestia. Mówicie, że wypuszczacie, no ale chwilę do pozowania muszą poczekać. No niektóre żywić czymś też trzeba. No zazwyczaj karmimy je miłością i wodą z mozzarelli, jakby ciągnie swój do swego. Tak, no skoro one jakby w paczce żyją w tej wodzie, to można powiedzieć, że to trochę jak życie płodowe, nie? Tak. Jak rozcinasz paczkę, nie chcę za bardzo iść w tę stronę, bo to jest bardzo graficzne zawsze, ale rozcinasz paczkę, to w pewien sposób jakby pozwalasz się narodzić temu zwierzątku, nie? Tak, tak, ja słucham, bo ja czekam, jak daleko zabrniecie, wiesz? Ale okej, dobrze. Czyli karmicie je Ale jesteś miłością. ostrożny. Widzę właśnie, widzę. Nie, Już pół godziny się trzymamy. to całkiem nieźle. No, Lubię nie być pozwable. ja to oczywiście przypomnę suchara, bo jak już mówicie o karmieniu miłością, to już go raz wykorzystałem niedawno, więc przypomnę, że jeśli karmi się kogoś owocami miłości, proszę skórek za okno nie wyrzucać, żeby się gęsi nie dławiły. Następne zwierzę, czy świąteczny baranek z masła, to kuzyn zwierzątek z mozzarelli. Bo zapewne kojarzycie tego, którego kiedyś sprzedawano za 50 zł. Mogą być jakieś powinowactwa. Ale szczerze, oni chyba są trochę skłóceni. Nigdy do nas nie pisali. Jakoś, chyba że ty o czymś wiesz, ale na ile wiem, maślany baranek mogli się pokłócić o ziemię. Nie próbowali się kontaktować. Nie. Nie. Byśmy zrobili jakiegoś fita albo coś, jakąś współpracę. Chociaż jeden z naszych fanów zrobił kiedyś chyba kaczkę z masła. Znaczy, zwierzątka z innych produktów spożywczych też się pojawiały jako zgłoszenia, to prawda.
raz też była chyba coś z makaronu. Ale jakby to też taka relacja bardzo jakieś spontaniczna. Motyle z gołdy się pojawiały nieraz. Tak, motyl z gołdy to akurat częsty bywalec w świecie zwierzątek z mozzarelli. Tylko chyba to relacja jednostronna. Gołda chce nawiązać relację z mozzarellą, ale w drugą stronę tak jakoś się chyba gryzie. No. Dlaczego akurat Kolor Golda? można zawsze oszukać oświetleniem, ale jednak to nie jest to samo. A to dlaczego ta Golda tak do was Widać po ciągnie? mokrości. Dlaczego ta Golda tak ciągnie do was? Bo trochę mnie to zastanawia. Dobre pytanie. Taka kwestia, że toser i toser relatywnie blisko siebie na półce w sklepie z owadem. Niby ciągnie swój do swego, ale też tylko w jedną stronę, nie? No. Chyba tylko to. No i gołdy chyba prędzej ktoś ma w domu niż mozzarella. Tak zazwyczaj. Ludzie się przyzwyczaili, że inny sobie jednak w domu jest. Może tam mieć jakiś też związek z tym, że mozzarella jest taka bardziej, powiedzmy, wodna, a gołda jednak się nie kojarzy z mokrym serem, nie? Z mokrym materiałem. Prawda. Że też może dwa różne światy, nie? No dobrze, powiem tak. Jaki los zaserwowany. Tu nie jest ode mnie pytanie, tylko od małej Poli, więc może ona was skłoni do przyznania się. Pyta dziewczynka, czego potrzeba, by zrobić piranie z mozzarelli? Proszę teraz przyznać, bo wiemy, że ją robicie, minęło pół godziny. Nikt już do tego i tak nie dotrze. Proszę powiedzieć, jak się robi piranie z mozzarelli. Piranie z mozzarelli. No, trzeba bardzo mocno wierzyć w to, że to trochę... To jest trochę jak gacha system. Otrzymujesz swoją kulkę z mozzarelli, znaczy kulkę mozzarelli w woreczku i co z niej się urodzi? Ciężko powiedzieć. To jest jajko niespodzianka. To jest takie jajko niespodzianka. Tam, gdzie fantazja i twórcza siła cię pociągnie, to ci z tego jaja ulepi. Więc jeżeli bardzo chcesz wierzyć w to, że to jajo stanie się piranią, tak się stanie. Można sobie porównać niektóre z naszych publikacji do więcej niż jednego zwierzęcia. I myślę, że to też może być jakiś trop, bo to, co my nazwaliśmy zaskrońcem, równie dobrze mogłoby być dżownicą, gąsienicą, pałeczką, kopytem zebry, miliardem innych rzeczy. Znaczy więcej niż jedno zwierzę to jest lama, więc to wszyscy akurat wiemy, to nie ma żadnych wątpliwości. Zgadza się. Albo owca. Albo owca, tak. No dobrze, ale tak wróćmy tutaj do osoby, która tak się zajmuje tymi nowoczesnymi dyskursami humanistycznymi. Ty tam też tak płyniesz, jak starasz się coś opisać, jak tutaj, zamiast odpowiedzieć uczciwie, jak zrobić tą cholerną piranię, skoro pytacie kilkulatka? Oczywiście, że tak. Dlaczego tak mało opublikowałem rzeczy? No i się wydało, to się teraz wydało. No cóż, skoro nie dowiemy się, jak zrobić tę piranię, to może zdradzicie mi... Po prostu musicie uwierzyć w siebie, w swój ser i w swoje piękno. Czy potwierdza to człowiek, który teraz ledwo powstrzymuje wybuchy śmiechu? Oczywiście. Dobrze, no to jesteście wspaniałym duetem w takim wypadku. Czy chcielibyś coś dodać dla młodych, nie wiem, pasterzy mozzarelli, bo to nie wiem, czy pasie? Jak to wygląda z hodowlą później? Owem, bo to chow. Opiekunów? To co dla młodych pasjonatów? Przesłanie. Motto. No co? Zróbcie się ze śmiesznego peja i zobaczcie, jak rośnie. Fajna zabawa. To tak jak macie takie zwierzątko. Były takie zwierzątka, co się wrzuca do wody i one tak rosły, pęczniały. Nie wiem, czy to jest jakaś super analogia z serem. Być może jak początkowo pakują nam te mozzarelle do woreczków, to też jest być może mała i ona dopiero pęcznieje. Na pewno tak też ten pej nasz wypęczniał. Wy też tak pęczniejcie w duszy, na umyśle i na waszych śmiesznych fanpage'ach i na mnie podsyłajcie. I żeby wasze poważne działania przynosiły takie niespodziewanie obfite owoce, jak te nasze niepoważne działania. Nie ma za co. Ja się czekam, bo widziałem, że tam jeszcze rodzisz jakąś myśl i tak nie chciałem ci wchodzić w zdanie. Zwodnicze, to jest naleciałość z pracy. Trzeba zawsze wyglądać mądrze albo zamyślenie.
albo szybko chodzić, udając, że coś gdzieś niesiesz. Oj tak. Potem się pytać, jak naprawić rzutnik. No i jak naprawić rzutnik? O, to możesz powiedzieć. O, to jest ciekawsze. O, proszę. I teraz docieramy do ważnych rzeczy. Jak naprawić rzutnik? Są dwie odpowiedzi. Trzeba albo poprosić studenta z przodu napraw, albo trzeba zadzwonić do pracownika, który miał miejsce, który miał zajęcia wcześniej w sali i spytać się: proszę pana, co pan tu zrobił? Dlaczego brakuje mi jednego kabla? I wtedy otrzymuje wiadomość: nie wiem, proszę znaleźć kabel. Ewentualnie można wyłączyć i włączyć. Tak, to są 3 odpowiedzi, które są legalne. Rozumiem, no mechanicy też, jakby gdyby informatycy byli mechanikami, to mówić, że należy wsiąść i wysiąść do auta. No rozumiem, metoda podobno się sprawdza. No cóż, no nie będę was męczył, bo pewnie macie wiele zwierząt do wykarmienia. Bardzo dziękuję, że poświęciliście mi swój czas i do następnej razy. Dzięki również. Bardzo dziękujemy za zaproszenie. Wielkie i do usłyszenia. Do usłyszenia. Okazuje się, że trzeba dodać coś o zaskrońcach. Słucham, skąd one się wzięły? Zaskrońce, tu mówimy o tych zrobionych z masy plastycznej. Wzięły się z tego, że podczas tego boomu, który się całkiem niedawno wydarzył, chcieliśmy zrobić coś, co zaangażuje ludzi jeszcze bardziej niż tylko to, co się naturalnie działo. I stwierdziliśmy, i jeszcze jedna rzecz była, jeszcze nas zapytała jedna dziewczyna na DM-ie, czy robimy dekoracje na wesela. Na wesela i była jedna osoba na studniówkę. Czy zrobimy dekorację na studniówkę? I odpisaliśmy, że oczywiście, że to jakby nie jest możliwe i nie da się tego zrobić, ale po odpisaniu tak stwierdziliśmy, kurczę, może jednak jest. I powstał pomysł na to, żeby wyrzeźbić te zaskrońce z czegoś, co jakby się nada do tego. Też myśleliśmy o jakimś druku 3D, ale to wychodziło jakieś idiotyczne w ogóle pieniądze, nawet za głupiego zaskrońca Tak, jednego, a za tu kawałek prosty rzeczy. A tu za całą pakę, za te 30 zaskrońców, czy tam 30 parę, zapłaciliśmy chyba 50 zł, więc to są akceptowalne pieniądze. I 2 godziny. I 2 godziny, tak, i 2 piwa. Coś takiego. Więc urzeźbiliśmy, oznaczyliśmy każdego tym napisem na dole, zwierzątka z mozzarelli 25, wypiekliśmy to i zrobiliśmy taką akcję przez parę tygodni, że na koniec tygodnia sprawdzaliśmy, kto w rankingach Facebooka jest najbardziej aktywnym fanem i 3 najbardziej aktywne osoby miały szansę takiego zaskrońca dostać, tylko musiały sobie opłacić przesyłkę sami. Żebyśmy już więcej nie musieli w to inwestować, nie? No to i tak jest space, w który głównie wkładamy pieniądze, jakby nie dostajemy niczego, nie wiem, z czegoś, jakichś reklam czy coś, jakby nic nie jest włączone, nie? Więc to jest tylko i wyłącznie z naszej strony jakby śmieszny ogródek. Tak, no i parę osób rzeczywiście zapłaciło za przesyłkę, dało nam kod do impostu i dostali takiego zaskrońca. Leży sobie gdzieś na półce pewnie. Piękna sprawa, No czyli to jakbyście, a to skoro już macie te zaskrońce, to co z tymi weselami, bo to teraz chciałbym na wesele takie coś ogarnąć. Dobre pytanie, w sensie chyba mi się nie chce. Z całym szacunkiem, ale chyba ile można takich zaskrońców ulepić? Ile nam są takie wesele, powiedzmy 150-200 osób, 150-200 takich zaskrońców, to jest cały dzień roboty. Nie chce mi się, sorry. To tym bardziej jestem wdzięczny, że chciałem wam się porozmawiać, a skoro przypomnieliśmy sobie i po napisach już wróciliśmy, to ja przypomniałem sobie, że zachęcam wszystkich do polubienia i zasubskrybowania tego podcastu, gdziekolwiek go słuchacie, a ludzi od mozzarelli będę ciepło wspominał. Do zobaczenia. Serwus. Dzięki też.